Jeszcze taka ciekawostka, powiem Ale Wam, nagram że Wam te starożytne kamienie. moją przyszłość widziałam w czarnych kolorach. A zaraz Wam pokażę, jak się robi kafe macchiato, espresso macchiato. Więc tak wygląda włoskie espresso, które zawsze w mojej ulubionej kawiarence tutaj w Ostii Antycznej, naprzeciwko Borgo di Ostia Antica. Słuchajcie, i teraz do takiego espresso wlewam sobie teraz trochę mleka zimnego. I tak wygląda moje espresso macchiato. Ale we Włoszech, jak ktoś idzie do kawiarenki, czyli tak zwanego baru, może powiedzieć espresso macchiato latte freddo, czyli zimne mleko, albo latte caldo, czyli ciepłe mleko. Ale ja biorę zawsze latte freddo, bo nie lubię za gorącego. I przed espresso napiję się wody. A tutaj mam taki cukier. To jest zucchero di canna, czyli zobaczcie, zucchero di canna. To znaczy cukier trzcinowy albo brązowy. Słowo polskie trzcinowy to jest tak trudne, że Włoch by nie wymówił. No dobrze, ja sobie troszkę tego cukru wsypię i zaraz z Wami porozmawiam. No mogę powiedzieć miłego dzionka dla wszystkich osób, które oglądają teraz tego live'a, ten film, można tak powiedzieć, i które piją kawusie. Nie wiem, o której godzinie będziecie mnie oglądać. Przyszłam tutaj do baru, siedzę w ogródeczku. Myślałam, że trochę będzie ciszej, ale tutaj są 3 osoby, no i wiadomo, rozmawiałam normalnie, no to trochę jest szumu. Ale postaram się Wam to nagrać, co chcę powiedzieć i poczekać, aż skończą mówić i wyjdą. Już rozmawiają ciszej, więc tak, w tym roku mija 36. rocznica mojego pobytu we Włoszech. Można powiedzieć, że zapuściłam tu korzenie i gdyby ktoś mnie się zapytał, czy w 1989 roku, gdybym miała wrócić do tego roku i czy bym jeszcze raz podjęła taką decyzję, to od razu Wam mówię, że tak, tak, tak. A tak po włosku to jest si, si, si. Kawusie, przejdę się z Wami do parku archeologicznego, który znajduje się tutaj w Ostii Antycznej i tam jeszcze z Wami porozmawiam, bo ja jestem przy ulicy i jest szum i nie chcę, żeby ktoś, kto będzie mnie słuchał przez słuchawki, będzie słyszał ten taki szum. A ja pójdę sobie gdzieś do jakiegoś kamienia antycznego, stanę tam i będę z Wami bla, bla, bla rozmawiać. Patrzę się, ile mam minut na telefonie, że mogę nagrać ten filmik, bo ja na tym telefonie też nagrywam kulinarne rzeczy. Jestem na drodze do kasy tutaj w tym parku archeologicznym w Ostii Antycznej. To jest jeden z największych parków archeologicznych na świecie i największy park archeologiczny starożytnych Rzymian tutaj we Włoszech. W Rzymie, a Ostia Antyczna jest częścią Rzymu. Słuchajcie, ja podejdę tutaj do kas, idę do toalety i później stanę sobie gdzieś w jakimś zacisznym miejscu, będę z Wami rozmawiać. Mówię, że idę do toalety, bo taka prawda. Wypiłam kawę, wypiłam całą szklankę wody, jestem osobą, która sika non stop. A jeżeli chodzi o sikanie w Rzymie, to powiem Wam, że ciężko jest z toaletami. Kto podróżuje i kto jeździ po różnych miastach świata, to jeżeli zawitał do Rzymu, to jest problem z toaletami w Rzymie, bo w Rzymie, żeby wejść do jakiejś toalety w jakimś miejscu publicznym typu kawiarenka, czyli bar, zrobić konsumpcję, a później idziemy do toalety. Niekiedy te toalety są zamknięte na kluczyk i trzeba prosić kluczyk. No bo wiadomo, woda kosztuje, wszystko kosztuje, więc oni sobie też liczą. A miasto Rzym nie wybudowało dużo toalet na terenie miasta i po prostu no, jest problem. Koło Koloseum jest jedna taka toaleta, są długie kolejki, koło metra Koloseum linia B. Na Piazza
Dispania wybudowali, po wielu latach wybudowali. Ja tu mieszkam 36 lat, więc kilka lat wstecz wybudowali nawet z windą, także osoby niepełnosprawne, które znajdują się przy schodach hiszpańskich w Rzymie, mogą skorzystać z toalety. Dobra, ja idę do toalety, jeszcze Wam pokażę, ile osób jest przed kasą i zaraz zaczynamy rozmawiać, bo mam coś ciekawego do powiedzenia. To jest właśnie wejście, tu są toalety, tutaj jest też taka maszyna, że można sobie kupić wodę, kawę, a tam są kasy. I jest też taki mini busik na 13 osób, że można sobie kupić bilet na ten busik i pojechać w jedno takie odległe miejsce tutaj na terenie tego starożytnego miasta. Bilet normalnie kosztuje 18 euro, plus 5 euro to płacicie 23 euro, ale warto, bo jak jest bardzo gorąco, to Wy jedziecie w koniec tego parku archeologicznego, a później zwiedzacie te starożytne rzeczy. Jak wygląda park archeologiczny i jakie są rzeczy do zwiedzania, to ja Wam zostawię filmik, bo ostatnio też nagrywałam. Tutaj przed wejściem do parku archeologicznego mamy taki teren, tutaj mamy parking, który jest gratis dla wszystkich samochodów, które przyjadą na teren parku archeologicznego i pójdą zwiedzać, więc kto przyjedzie swoim samochodem, to może wjechać. Tam mamy zamek, zaraz Wam nagram ten zamek, ale ja się kieruję do tych starożytnych kamieni, które położyli tutaj. Tu każdy może przyjść, często tu przychodzą osoby z pieskami, żeby pieski sobie pobiegały, bo tu jest teren zagrodzony i oczywiście nikt nikomu nic nie mówi tego terenu. No dobrze, jakoś stanę w cieniu. Nagram Wam te starożytne kamienie. Miasto Ostia Antyczna powstała w IV wieku przed Chrystusem. To było miasto portowe, bo powstało przy rzece Tybry. Tu zawijały wszystkie statki z żywnością i tą żywność przywozili w takich dużych beczkach, można powiedzieć w kamforach, ja to nazywam kamfory. 1000 litrów miały te kamfory. Jak wyglądają, to zobaczycie na filmiku, który Wam podlinkuję w opisie tego filmu. A ja gdzieś się umiejscowię i pogadamy troszeczkę. A kto jest pierwszy raz na tym kanale, to od razu mówię, że jest na kanale kulinarnym. Także ja tu gotuję, pokazuję przepisy, lubię gotować, uwielbiam kuchnię włoską, uwielbiam makaron, mam męża Włocha i gotuję codziennie po włosku. U mnie gości w domu kuchnia włoska. Jeżeli lubisz gotować, czy lubisz jakieś tam nowości, to zapraszam na moją playlistę, tam znajdziesz dużo fajnych przepisów, takich wyszukanych przeze mnie. No i napisz, jak Ci smakuje, jak zrobisz jakiś przepis. A teraz zabieram się do opowiadania. Teraz Wam dam argumenty, które są tak mocne, że właśnie te argumenty zadecydowały, że ja jestem tutaj 36 lat. Otóż w 1989 roku była taka, a nie inna sytuacja w Polsce. Zmiany kompletnie systemu politycznego w Polsce i w całej Europie. Jeżeli ktoś jest z młodszego rocznika, to na pewno uczył się, że w 1989 roku była wielka rewolucja w całej Europie, upadł mur berliński i wiele innych rzeczy, no i oczywiście ten system komunistyczny. Ale ja jeszcze byłam w tym systemie komunistycznym wychowana i byłam pod wpływem tego, a nie innego systemu i nie widziałam przyszłości w Polsce. Jako młoda osoba, która miała 24 lata, ja całą moją przyszłość widziałam w czarnych kolorach, więc żeby widzieć w kolorowych kolorach, więc podjęłam taką decyzję, że wyjeżdżam z kraju, co będzie, to będzie. Ja brnę do celu, chcę polepszyć moją sytuację życiową. I każdy człowiek, który ma jakiś cel, nie chodzi mi już o emigrację za granicę. Chodzi mi o to, że jeżeli każdy człowiek ma jakiś cel, to musi umieć podjąć decyzję, gdyż decyzja może zadecydować o naszym całym życiu, o naszej przyszłości. Więc to jest taka przesłanka dla osób, które się wahają.
w podjęciu jakiejkolwiek decyzji. Decyzje są przemyślane oczywiście. No ja nie mówię, żeby podjąć jakąś decyzję pochopnie. Zanim podejmiemy decyzję, to my musimy sobie wypisać argumenty za i przeciw, dlaczego chcemy podjąć tą decyzję. Niekiedy nie jesteśmy pewni, ale jeżeli my mamy szósty zmysł rozwinięty, czyli intuicję, i słuchamy naszej intuicji, to intuicja to jest coś najpiękniejszego, bo intuicja nam podpowiada takie naprawdę prawdziwe rzeczy. Jeżeli my nie mamy tej rozwiniętej intuicji i nie słuchamy intuicji w żadnym przypadku, to nigdy nie podejmiemy odpowiedniej decyzji, dlatego że będziemy się tylko sugerować argumentami, ale nie zawsze argumenty są tak silne, żeby nas później pokierować dobrze. Ale jeżeli my mamy tą właśnie intuicję, to ta intuicja zawsze będzie nas prowadzić do celu przez całe nasze życie. Obracam się na tych kamieniach tak dookoła, żebyście mieli inne tło. Tam z tyłu za mną, pokazuję palcem, jest zamek, który Wam nagram. Nie mam za dużo miejsca w tym telefonie, tak jak powiedziałam na początku, bo nagrywam ostatnio filmy i te filmy już widzieliście, niektóre jeszcze nie. Ostatnio dodałam na kanał spaghetti lodowe, bardzo pyszne. Zapraszam na ten filmik. Zresztą link też Wam zostawię w opisie tego filmu, ale wracamy właśnie do tych decyzji. Ja po prostu nie wiedziałam, w jakie miejsce jadę. Nigdy w życiu nie byłam we Włoszech, nigdy nie miałam do czynienia z językiem włoskim, ale po prostu byłam tak odważna i taka silna i tak chciałam wyjechać z tej Polski i zmienić swoje życie, że nawet kosztem tego nieznania ja powiedziałam sobie, ja dobrnę do celu. Miałam określone cele życiowe i te cele osiągałam, będąc tutaj. I teraz po latach muszę Wam powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowana z mojego życia we Włoszech, z tego, że tutaj poznałam wiele osób i inne kultury, bo w Rzymie, który ma 6 milionów mieszkańców, to Rzym jest wielokulturowy. Tutaj mieszkają ludzie z całego świata. Tutaj można spotkać różnych ludzi z różnych kultur, ale jest taka integracja. Ludzie integrują się w kulturze włoskiej, bo jak Ty się nie zintegrujesz w danej kulturze, gdzie mieszkasz, to całe życie będziesz niezadowolony. Ja na tym filmie nie chcę Wam opowiadać o moich celach życiowych, bo to jest moja osobista rzecz. Ja tylko ogólnie Wam mówię, że w życiu trzeba umieć podjąć decyzję. Kto nie umie podjąć decyzji przemyślanej i z intuicją, to się cofa w rozwoju. Dobre decyzje są trafne wtedy, kiedy właśnie, tak jak powiedziałam, słuchamy intuicji i mamy też argumenty, ale same argumenty, jak powiedziałam wcześniej, nie są tak mocne jak ta intuicja. Następna rzecz, która jest bardzo ważna w naszym życiu, to też kieruję do wszystkich osób takich niezdecydowanych, to to, żebyśmy wierzyli w to, co robimy. Bo jeżeli z góry zakładamy, a mi się nie powiedzie, no nie wiem jak to będzie, z góry rzucamy takie hasło, nie idzie nam, nie pójdzie nam dobrze. Ale jeżeli my będziemy tak przekonani i mamy przekonania, że jest ok, to zawsze będzie ok. Nawet jak troszkę wiatry będą w stronę nas, to zaraz się przemienią i będzie ok. Jeszcze taka ciekawostka, powiem Wam, że w Polsce jest taka niesamowita kultura jedzenia włoskiego. Jak te granice się otworzyły, więc kuchnia włoska powoli zaczęła wkraczać na stoły wszystkich rodzin w Polsce, w restauracjach, można powiedzieć w latach 90., a już w 2000 roku to już był boom wszystkich takich właśnie restauracji ukierunkowanych z jedzeniem włoskim, bo Polacy lubią włoskie jedzenie, ale nie zawsze ludzie, którzy otwierają takie lokale, mają pojęcie o kulturze i o jedzeniu włoskim. I co się okazuje? Osoby, które mieszkają we Włoszech i przyjeżdżają do Polski, to widzą,
jaka jest kultura restauracji, co gotują, jak gotują i czy rzeczywiście to jest coś z włoskiego, bo nie zawsze kuchnia włoska w restauracji jest prawdziwą kuchnią włoską i to jest bardzo mylne, ale jeżeli ktoś mieszka we Włoszech albo podróżuje, przyjeżdża często do Włoch na wakacje, bo są osoby, które jeżdżą do Włoch na wakacje wypoczywać, wtedy widzą tą różnicę i to już jest duży plus, jak się mieszka za granicą. Mam na myśli za granicą we Włoszech, bo jeżeli my jesteśmy w restauracji włoskiej w Hiszpanii, czy w restauracji włoskiej w Stanach Zjednoczonych, czy w restauracji włoskiej w Anglii, to też kuchnia włoska jest dostosowana do smaków danego narodu i jest zmieniona, ale prawdziwa kuchnia włoska jest tylko we Włoszech. Także wtedy wiemy, czy my płacimy słono za dane danie w restauracji polskiej, czy to rzeczywiście odpowiada takiemu daniu jak we Włoszech. Ja Wam tylko dam taki przykład, że na przykład często w restauracjach polskich robią rigatona alla carbonara, albo penna alla carbonara, albo spaghetti alla carbonara. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest, to od razu mówię, jest to typowo danie rzymskie. No i oni, czyli ludzie, którzy otwierają restaurację włoską w Polsce, uważają, że to jest narodowe danie włoskie. To nie jest narodowe danie włoskie, bo to jest z Latium. To jest charakterystyczne danie z Latium, z Rzymu. Latium to jest region, Regione Lazio. No i to danie jest całkowicie inaczej podawane niż we Włoszech. Całkiem inaczej się robi. Jak się robi, to ja już teraz Wam nie będę mówić, ja na kanale mam to danie. I co ja Wam powiem? I po prostu jemy i płacimy słono, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z Włochami. To jest jedna sprawa. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które ja tutaj zdobyłam mieszkając tu, to jest to, że po prostu poznałam sposób myślenia we Włoszech, sposób podchodzenia do różnych sytuacji. Całkiem inaczej się widzi świat, bo tu jest inna kultura. Inaczej ludzie żyją tu, inne mają perspektywy życiowe i inaczej właśnie podchodzą do różnych sytuacji. Poprawię te włosy sobie, bo tak mi lecą. No i co? No i po prostu powiem Wam, że jestem happy. Happy, happy, happy. Felicita, un bicchiere di vino con un panino. Felicita. Ta piosenka zdobyła pierwszą nagrodę w Sanremo w 1983 roku. Jak ja słuchałam tej piosenki, to marzyłam, żeby poznać słowa, a później moje marzenia się spełniły. Także też następne przesłanie, bo jeżeli mamy marzenia, to jest coś pięknego. Osoby, które nie mają marzeń, to też nie idą do przodu. Trzeba marzyć, trzeba dążyć do celu i trzeba pracować każdego dnia, żeby osiągnąć ten cel. Cele nigdy się nie osiągną same w sobie. Trzeba coś robić w tym kierunku. A osoby, które robią i są zdeterminowane i pracują nad osiągnięciem celu, będą zawsze usatysfakcjonowane. I to są osoby, które nigdy nie narzekają na życie, cieszą się życiem. Ja bym powiedziała, ciesz się życiem, żyj teraz, bo życie to jest w tej chwili i moje życie jest w tej chwili, bo ja codziennie mam słoneczko i cieszę się, że słyszę, jak ptaszki śpiewają i że widzę, jak latają samoloty nade mną, bo niedaleko jest tutaj właśnie lotnisko Fiumicino. A oto zamek z XV wieku Juliusza II. Juliusz II to był papież. On tutaj się schronił w tym zamku. Całą historię tego zamku możecie sobie przeczytać na internecie, poszukacie sobie w jakiejś tam zakładce i napiszecie zamek Juliusza II z XV wieku z Ostii Antycznej, będziecie mieć historię, bo ja dzisiaj właśnie nie robię żadnego historycznego filmiku, tylko tak ogólnie daję Wam takie przesłanie, jeżeli chodzi o moją emigrację do Włoch. Po prostu ja się bardzo cieszę, że jestem tutaj, że było mi dane poznać ten kraj, poznać tą kulturę.
Jeżeli chodzi o zwiedzanie Włoch, to zanim wyszłam za mąż, to troszkę pojeździłam po Włoszech, pozwiedzałam. Byłam też na Capri chyba w 1993 roku, nie pamiętam, ale jeżeli nadarzy mi się taka okazja i możliwość, że będę mogła wyjechać, to jeszcze raz pojadę na tą wycieczkę na Capri. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Kocham życie, które mam i kocham każdy dzień i cieszę się z każdego dnia, gdziekolwiek jestem, bo nawet jak jestem w Polsce, to ja też kocham miejsce, w którym się urodziłam. Kocham wszystkie osoby, które mnie otaczają. Ja po prostu do drugiego człowieka nie mam żadnego żalu, nie czuję żadnej nienawiści. Ja po prostu kocham to, co jest koło mnie, czyli wszystko to, co mnie otacza. I takim właśnie akcentem zakończę moje gadanie, jeżeli chodzi o emigrację. Powiem Wam, że podejmujcie decyzję, bądźcie odważni, cieszcie się każdą chwilą, nieważne gdzie mieszkacie, czy mieszkacie w Polsce, w Niemczech, w Anglii, czy gdziekolwiek, z uśmiechem podchodźcie do życia i do ludzi, i do przyrody, do tego, co nas otacza. Po prostu bądźmy dobrzy. No i co Wam powiem? No i fajnie. I teraz czekam na Wasze komentarze, co myślicie o moim filmiku, co wyciągnęliście, czy zgadzacie się z tym, co ja powiedziałam. Piszcie tutaj na dole w komentarzu. Jeżeli chodzi o subskrypcję, to kto chce, to niech zasubskrybuje ten kanał i niech wciśnie w dzwonek. Po co ten dzwonek? Po to, żeby być powiadamianym o nowych filmach. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia na jakimś fajnym filmie kulinarnym. Ciao!